oraz Mateusz Lech zapraszają na komentarz dnia. Witamy ponownie, godzina 17 wybiła, wracamy do Was z komentarzem dnia. Dzisiaj katastrofalne skutki tego, jak to mieć marzenia o podboju Europy, marzenia o szantażu energetycznym, marzenia o jedzeniu chomików, jak to wszystko się kończy, gdyż marzyć można sobie, ale realizować niektórych z tych marzeń czasem nie wypada, Paweł. Więc dzisiaj... Zaniepokoiłeś mnie, mam nadzieję, że nie jadłeś chomików i to nie dotyczyło ciebie. Nie, ja na diecie chomiczanej nie byłem, Rosjanie chyba na razie też nie byli, zachodnia Europa też nie była, ale wszystko przed nami, ten cały konflikt wciąż trwa. Rosjanie opublikowali nowe dane, nowe informacje na temat Gazpromu. Gazpromu, tak, który był największą firmą rosyjską, jedną z największych. To zależy jak liczysz, zależy jak liczysz. Chodzi o zyski, dochody, tak, no to jeden z ważniejszych graczy. Tak, no tak. I jeden z najbardziej znanych chyba w Europie, bo tak, wcześniej oczywiście. Powiem Ci, nie za dużo tych firm znałem rosyjskich, teraz tak. ten Gazprom to się gdzieś pojawiał cały czas. No i co? W koszulkach, tak, jako sponsorzy tutaj różnych też sportowych wydarzeń. Teraz będą się pojawiać, ale głównie na Węgrzech. Tak, to też informacja, nie wiem czy mówiliśmy o tym, ja chyba napisałem na Twitterze jakiś czas temu, że będą sponsorować węgierską drużynę piłkarską. Oczywiście wszyscy się odwracają, to Węgrzy mówią, to my teraz. Ale dobra, bo znowu odpłynęliśmy. Pomocna dłoń. No słuchajcie, jeżeli chodzi o Gazprom, no chciałbyś powiedzieć przy tych zapowiedziach i tym straszeniu Europy i tych reklamówkach właśnie Gazpromu, chciałby się powiedzieć, że nadeszła wielka, piękna katastrofa. Już oficjalnie, już nie, że będzie zapowiedzi, tylko już oficjalnie twarde dane. No i jest papier na to, tak, jesteście certyfikowany, tak, międzynarodowy, tak. Bo tutaj jeżeli chodzi o te, no jeszcze może będą jakieś korekty, natomiast no mamy te pierwsze szacunki zgodnie z tą metodologią księgową, międzynarodową zrobione i możemy oficjalnie podać, że to jest, ja może tylko powiem, że to są międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej. Tak, i to zostało teraz opublikowane. Tu czasami różnie może być, natomiast no w przypadku, jak to zwykle w przypadku Rosji. Natomiast jak to wygląda, słuchajcie, jeżeli chodzi o, bo mówimy w tym momencie o roku 2023 i wynikach finansowych. Mamy, słuchajcie, rekordową w swojej chyba całej historii stratę netto. Ta strata netto sięgnęła w rublach wyrażona 629 miliardów rubli. Jak ktoś woli na dolary, ja mam na inną walutę, ja mam to jest 6 miliardów rubli. Tam możesz po przecinku. Nie. To jest 6 miliardów euro. Jejku, co ja z tymi rublami? No. 6 miliardów 843 miliony dolarów amerykańskich, czyli prawie 7 miliardów dolarów, bo sobie teraz przeliczyłem według aktualnego kursu. Według aktualnego kursu, tak. No a więc strata duża. Ktoś może powiedzieć, że okej, ale w zeszłych latach były rekordowe zyski i to prawda, natomiast te rekordowe zyski, przypominam, że zostały pochłonięte głównie przez rosyjskie państwo, dlatego że był zwiększony podatek od wydobycia, tak, a więc Gazprom zapłacił ekstra podatek, jeżeli chodzi o 2022 rok, tak, no bo w 2020 i 2021, a więc oni mieli rekordowe zyski, jeżeli chodzi o te 2 lata, bo wtedy te ceny gazu były rekordowo wysokie, czyli najpierw było straszenie konfliktem, no i te napięcie i wtedy ten gaz podrożał, jeżeli chodzi o 2021, a w 2022 no mieliśmy tak naprawdę jeszcze do połowy roku dosyć wysokie ceny, te ceny zaczęły spadać dopiero od jesieni, tak jakoś znacząco. Tak.
No i tu można powiedzieć, czy to wpłynęło na akcje Gazpromu, więc pierwsza rzecz. Zaraz też przejdziemy jeszcze do dodatkowych danych. Tak, ale nieznacznie. Dlaczego? Dlatego, że tam mamy mały free float, no jest mało akcji, powiedzmy, w takich indywidualnych rękach. W dużej mierze są to duże podmioty, które, plus oczywiście państwo, które dysponuje największym pakietem. Więc mieliśmy po informacji o ogłoszeniu wyników spadek ponad 4%, natomiast jeżeli popatrzymy na ostatni rok, no to te akcje Gazpromu spadły o 12% w przeciągu 5 lat, o prawie 30%, a jeżeli mówimy o tych szczytów z 2021, początku drugiego, no to akcje spadły z 350 do 150, tak? Ale teraz tak, mówimy o liczbach i one troszeczkę nie pokazują skali problemu. Jeżeli ktoś nie obserwuje Gazpromu rok do roku i nie wie, jakie to były zyski, jakie to były straty. Mamy informację, jaka była największa strata w historii Gazpromu. Znaczy, no to już podaliśmy. Wcześniejsza. Ale wcześniej, no była taka. Tak. Był rok 1999. Może znasz jakieś podłoże historyczne, dlaczego to się tak zakończyło, ale wtedy Gazprom wykazał się stratą 79 miliardów rubli, co na przeliczenie na dolary to jest 859 milionów dolarów amerykańskich. Teraz mamy prawie 7 miliardów dolarów. Czyli strata 8 razy większa. Czyli były lata. Tak, już po rosyjsku. Już po rosyjsku. Były lata chudsze, lepsze i tak dalej, ale te zyski, te straty nie były aż takie. Teraz to jest takie tąpnięcie, jakby ktoś Gazpromowi odstrzelił kolana i to tak, wiesz... No, wiesz co, spójrzmy jak gdyby na pozostałe dane, bo jest gorzej niż źle. Dlaczego? Tak. Dlatego, że jeżeli spojrzymy na dane, no to okazuje się, że mamy spadek przede wszystkim na czym? Na działalności gazowej. No i tu widzimy, że działalność naftowa, bo jak gdyby Gazprom ma dwie działalności. Jedna to jest ta działalność gazowa, tak, i druga Gazprom Nieftu, działalność ta naftowa. I na działalności tej naftowej zarabia, na działalności gazowej traci. I tu widzimy przede wszystkim jedną najbardziej niepokojącą rzecz, że spadły przychody Gazpromu i wolumeny sprzedaży, bo czyli mamy jak gdyby przychody, nałożyły się dwie rzeczy, spadające ceny, czy powracające, może to lepsze słowo, ceny do cen sprzed konfliktu, no co nie jest jak gdyby jeszcze tragedią, no bo skoro przed konfliktem udawało się zarabiać, no to teraz też powinno udawać się zarabiać, a tak akurat nie jest. No i słuchajcie, tutaj można spojrzeć również na następny element, a mianowicie... Ale czekaj, bo nie powiedziałeś, te przychody o ile spadły? 27%, nie? Prawie 30%. Tak, jeżeli mówimy o przychodach Gazpromu, koniec ubiegłego roku 8,6 biliona rubli, no gigantyczne nadal. To jest 86 miliardów, czy tam więcej. Pod 90 miliardów. Pod 90 miliardów dolarów. Ale rok temu no to było 11,6 biliona rubli. Tak? No i tutaj no, znaczny spadek. I teraz co ciekawe, przychody ze sprzedaży ropy naftowej, w tym kondensatu gazowego, w tym samym okresie wzrosły o 4%. I słuchajcie, jeżeli macie te 8,6 biliona rubli, no to przychody z ropy, no to są 4 biliony rubli. Połowa praktycznie. Połowa, tego nie było, tak? Nigdy tak nie było, żeby połowa działalności Gazpromu, czyli Gazprom przekształca się w spółkę powoli naftową. Roprom. Naftową. Naftprom.
Gazniew, tak powinien się teraz już nazywać. Nie Gazpromniew, tylko Gazniew albo Nieftprom, może tak. No i jeżeli chodzi o ten rok, no to wydaje się, że również ta tendencja będzie się utrzymywać, czyli te wpływy naftowe będą się zwiększać, a wpływy gazowe będą się zmniejszać. Co ciekawsze, jeszcze nie powiedzieliśmy, jak to wygląda. I teraz jeszcze jest jedna rzecz, bo Gazprom to nie tylko ropa i gaz, bo w tym momencie około 1,5 biliona rubli to są inna działalność, czyli w tych przychodach. Czyli w ogóle Gazprom teraz ma mniej niż połowę dochodów z gazu. Tak, 4 biliony rubli to jest gaz, przychody z gazu bezpośrednio 3 biliony rubli. Czyli za moment, jeżeli tak będzie się to rozwijać, no to może się okazać, że przychody będą z nafty, tak, nie wiem, w tym roku przykładowo 5 bilionów czy 6 bilionów rubli, a jeżeli chodzi o gaz, no to będą podobne jak w zeszłym roku, tudzież może mniejsze, to pewnie nie, ale zobaczymy, bo jeżeli chodzi o ten rok, no to mamy pierwsze efekty. Dobrze, a teraz powiedz mi, bo to jest może ważne, czy to dla takiego Gazpromu jest ważne, na czym zarabia? Bo jak będzie zarabiał gdzieś, to znaczy teraz ważne. Straty, ważne. Ale... Moment, po pierwsze ważne jest, że jest strata, bo tą stratę trzeba z czegoś pokryć. Gazprom miał przygotowaną poduszkę finansową, tak, na swoich tam kontach, no i też linie kredytowe, a więc sytuacja jeszcze jest krytyczna. Zaraz. Ten Gazprom, to ja pamiętam, on miał $2 miliardy chyba poduszki takiej finansowej, jakoś rok temu podawaliśmy, później ona stopniała do 500 milionów. Tak. A teraz stopniała. No. A teraz jest na minusie 7 miliardów. Nie, moment. Bo mylimy dwa różne systemy finansowe. Okay. Tak. Jeden to płynność. To, co oni podawali, jeżeli chodzi o płynność. Płynność im stopniała w tym momencie do 500 właśnie tam milionów. Teraz prawdopodobnie jest ujemna, czyli muszą się wspierać kredytami bankowymi, tak, jakąś linią kredytową i nie mają, po prostu wyczerpali te swoje oszczędności, się wyrezerwowali, natomiast to, co opublikowali, to jest wynik księgowy, czyli oni już z tych wcześniej zdejmowali, zaciągali sobie linię kredytową, no i widzimy, i co robili dalej, cieli inwestycje, no i inne rzeczy. No i już widzimy, że w 2014 roku, 24. i to jest początek, zostali zmuszeni do obcięcia inwestycji. Ale Paweł, bo powiedziałeś 2014. 2024. No właśnie, żeby to na początku, czyli za pierwszy rok 2024 roku już te inwestycje zostały obcięte. Mówi się, że za cały rok spadną o mówi się 16%, niektórzy mówią 20%, sam Gazprom podaje, że 16%, tak? No i to może być problemem i dla branży naftowej i dla branży gazowej. Dlaczego? Dlatego, że to są dwie branże, które potrzebują nakładów capexowych. Tak. Obie w sumie. Tak. I to dużych nakładów capexowych. Pytanie jest, z czego te nakłady capexowe, czyli nakłady najczęściej na nowe odwierty, z czego one zostaną pokryte. Bo że jakieś będą, oni mieli w 2023 jeszcze w miarę dobre nakłady pomimo tej straty, czyli jechali jeszcze na tych, licząc, że coś się wydarzy cudownego, bo w zeszłym roku mieli 3 biliony nakładów inwestycyjnych, czyli to było zbliżone do roku 2022. Ale tu ja bym wsadził pewną gwiazdkę i cofnął się do naszego programu z Tomkiem. O ropie. Tak, o ropie czy o gazie i o jakości odwiertów i technologii. Bo tam mówiliśmy coś takiego, właściwie wy mówiliście, że jeżeli brakuje technologii, to często te nakłady na nowe odwierty nie przekładają się na wydobycie,
bo często się robi po prostu badania, bo więcej odwiertów technicznych, jakoś tam to tłumaczyliście. Czy tu też mamy taką sytuację, że oni pomimo w miarę dużych nakładów nie przekładało im się to na możliwości wydobywcze, te takie poszukiwawcze? Tak, ale to dopiero będziemy, znaczy to już w 2023 faktycznie wycięliśmy, szczególnie jeżeli chodzi o ropę naftową, w gazie moim zdaniem mniej. Natomiast my to będziemy dopiero widzieć w tym roku. Tam problemem jest w przypadku samego gazu, gdzie indziej jest problem. Znaczy to też jest problem, ale nie aż taki jak pozostałe problemy. Bo, no dobra, ktoś powie, no dobra, strata, no ale jakie są perspektywy? I żeby przejść do perspektyw, to trzeba sobie powiedzieć, skąd się bierze strata. No strata bierze się głównie z utraty rynku europejskiego, części tego rynku, bo nie całego, no i wysadzeniu tak naprawdę gazociągu Nord Stream. Tak? No najpierw Rosjanie sami się orali, ograniczając, bawiąc się w politykę, to wielu ekspertów mówiło, że to się fatalnie zakończy, czyli odcinając poszczególne kraje od tego gazu, nie przedłużając kontraktów i tak dalej. No mamy te przykłady tych krajów, gdzie kontrakty się pokończyły, tak, łącznie z Polską. Natomiast no największe to uderzenie, no to jest to uderzenie, nie dywagując kto to zrobił, no uderzenie w gazociągi Nord Stream 1 i Nord Stream 2, które przestały przesyłać gaz do Niemiec, bo tam, że tak powiem, no to był główny odbiorca, główny kupujący, nie tylko do Niemiec, no ale tak powiedzmy, że w większości. Zbiorczo. No i zaczął się problem. Ten problem już zaczął się oczywiście w 2022, natomiast no, te efekty były w 2023 największe, dlatego że trzeba było przekierować, znaczy próbować przekierować ten gaz na inne kierunki. No i to jest chyba największa pięta achillesowa Gazpromu teraz, no ale to każdej firmy, no bo pozbyli się przez swoją politykę, pozbyli się lub zamieszanie w politykę, firma pozbyła się największych klientów i najbardziej dochodowych. Bo to jest troszeczkę tak, jakbyś miał, wiesz, piekarnię i powiedział, my w tym mieście tym mieszkańcom żadnego chleba nie sprzedamy tylko tym mieszkańcom z sąsiedniego miasta, ale nie przeniosłeś tej piekarni. Nie, jakbyś miał kurę, która znosi złote jaja i zarżną tą kurę, bo ci kazali ją zarżnąć, nie? Bo tak, to bardziej tak, no. Gazprom, jeżeli chodzi o Europę i Niemcy, no miał świetlaną przyszłość, tak, a więc wielka, piękna katastrofa, można powiedzieć, no bo nic nie stało na przeszkodzie, tak, nawet podejrzewam, jeżeli ten gazociąg byłby w stanie nienaruszonym, no to jeszcze Europie długo by zajmowało podejmowanie decyzji o ograniczeniu tego gazu, tak, no bo widzimy, że nawet w przypadku drużby i w przypadku tego gazu LNG, no to nie jest prosty proces, tak? No nie ma tak, dobra, ktoś tam mówi, dobra, to wyłączamy. Nawet to LPG było ograniczane, tak? Przecież tam nawet ta Polska wynegocjowała tak rok zawieszenia, o czym też należy przypominać. Podkreślając, że LPG a LNG no to są dwa różne, że tak powiem, produkty chemiczne substancje. I teraz utrata tak bogatych klientów i no to jest jeden problem. Utrata możliwości transportowych to jest drugi problem, tak? No bo nawet jeżeli ci klienci by chcieli, Niemcy by chcieli, no to nie mogą kupować tyle wolumenów, no bo nie ma jak przetransportować tych wolumenów do Niemiec, no jeżeli by się coś tam zmieniło, tak? A więc nawet jeżeli reżim się zmieni i powrócimy do tego business as usual, no to trzeba byłoby ten gazociąg przywrócić, tak, tam jest jedna nitka, która być może działa, ale nikt tego nie Paweł, wie. W tym momencie to już jest coraz bardziej science fiction. Z każdym miesiącem, z każdym skonfiskowanym biznesem niemieckim w Rosji, z wycofywaniem się tych przedsiębiorców, zaostrzeniem retoryki Zachodu, coraz mniej to się, wiesz, na ten moment wydaje prawdopodobne, tak jak to było, wiesz, w 2022
2022 roku, że kwestia szybkiego dogadania się, tu teraz w Europie podpisane kontrakty długoterminowe też są najczęściej z Amerykanami, z Katarem, jest to już tak przeorganizowane, że teraz chyba to nie nastąpi tak szybko. Znaczy perspektywa jest gorzej, bo perspektywa, o ile chodzi o Europę w 2024 jeszcze nie jest zła, znaczy no już jest zła w porównaniu z 2022, ale z 2023 jest zbliżona, więc jeżeli chodzi o ten rok, no to nie, tutaj raczej nic nowego w tym roku się nie pojawi, natomiast w przyszłym roku Rosjanom grozi, że drużba zostanie zamknięta i że ten gaz, no bo o tym się już mówi powszechnie i po to i są te ataki rosyjskie już na infrastrukturę gazową Ukrainy, żeby tego gazu już do Europy nie wysyłać, czyli ta ostatnia, znaczy są jeszcze dwie nitki, tak, do Europy. Jedna to jest właśnie drużba i druga to jest Turkish Stream. No jeżeli chodzi o drużbę, no to wydaje się, że kontrakt nie zostanie przedłużony, jeżeli chodzi o tranzyt przez Ukrainę. No i w tym momencie Austria, Słowacja i częściowo Węgry zostaną pozbawione rosyjskiego gazu, jeżeli chodzi o drużbę. Może się wtedy troszeczkę narracja też zmieni. Czy to poprawi, jak to zmieni? No po prostu odejdą kolejne miliardy, a w przypadku przesyłu biliony rubli, tak? A więc tak. Ta proporcja się jeszcze pogorszy. A jeżeli chodzi o Turcję, to informowaliśmy Was, że Turcy dążą do dywersyfikacji i podpisują duży kontrakt z Amerykanami na dostawę gazu. Tak, więc... ale tutaj największą nadzieję Gazpromu widziałbym w Turcji. No okej, ale jeżeli chodzi o Europę... To jest nadzieja z dużym rabatem, bym tak powiedział. No tak, ale chodzi o to, żeby nie dać się wypchnąć z tego rynku tureckiego i z tego rynku węgierskiego, bo jeżeli Rosjanie zostaną wyparci z tureckiego i przestaną dostarczać, na przykład przestaliby z jakiegoś powodu, nie wiem teraz jakiego, ale na Węgry, no to by wypadli zupełnie z tej Europy. To jest takie, wiesz, jakaś, bo o co mi chodzi? Chodzi o to, że ten potok turecki można w przyszłości rozbudować. Jeżeli zmieni się, że tak powiem, reżim w Rosji, zmienią się nastawienia, zakończy się wojna, bo my, wiesz, patrzymy tu i teraz, no ale trzeba... w drzwi Europy, nie? W sensie, że zostawiasz jak dobry sprzedawca, że tu cię wyrzucili, tu za wszelką cenę nie mogą, wiesz, muszą zrobić wszystko, żeby nie dać się wyrzucić z Turcji. Ale Erdogan ma w tym momencie pozycję negocjacyjną, tam rabaty będą niesamowite. Ja bym jeszcze powiedział o tym, jak to wygląda, bo ty lubisz mówić o tych perspektywach i o trendach, w którą stronę idzie i to, że na przykład wykazali stratę, to może być raz zysk, raz strata po kwartałach. Nie jest tak. Oni od 5 kwartałów notują na poziomie operacyjnym nierentowność. Cały czas ze stratą. I co bym się spodziewał w roku 2024, zobaczymy oczywiście na koniec, że poprawią się wyniki. Tak, bo z jednej strony mamy spadek sprzedaży, wzrost kosztów, to jest też duże zagrożenie. I o tym się akurat mało mówi, bo koncentrujemy się, że Europa przestała, nie? I ale żeby dosłać mieliśmy jeść chomiki i tak dalej, nie? Ale koszty i wzrost płac powoduje, że pamiętajmy, że jeżeli chodzi o ten przemysł surowcowy, to tam się płaci najwięcej. Do tej pory były wysokie płace, a teraz muszą być jeszcze większe, szczególnie, że nie mamy tych zachodnich firm. No i trochę co niektórzy są tutaj, że tak powiem, monopolistami, nie? Czyli nie ma tak, że możesz sobie wynająć zachodnią firmę do jakichś tam elementów szczelinowania czy czegoś, no bo jej nie ma, więc musisz rosyjską, co ci podnosi koszty. A więc te koszty będą rosły. A zaraz. Czy może komisarz, wiesz, ten co sprawdza monopol, przyjechać i powiedzieć, o tu za wysoka ta cena? Ale czego cena? Nie, tu koszty szczelinowania na przykład, czy coś czegoś takiego. Nie, w ogóle FAS się interesuje tym rynkiem, wiesz, detalicznym, a taki B2B, przecież on jest od pilnowania cen, żeby chleb był, wiesz,
No okej, ale czy jajka kosztowało, reżim może zmusić w jakiś sposób firmy, które wiesz, chciałyby narzucić gigantowi takiemu jak Gazprom jakieś kosmiczne ceny, żeby to troszeczkę przyciąć? Tam jest jeszcze śmiesznie, bo to są często firmy, które są powiązane z Gazpromem. Okej, czyli tu strata, a ci zyski wielkie, tak? Aha, okej. No tak, rozumiesz, tak? Ale jako spółka to przelewanie z jednego kubeczka do drugiego, tutaj wiesz, się zatrudniemy w tej firmie, no takie rosyjskie też, nie? Tu wykażemy stratę, a ta spółka wykaże zysk, ale ponieważ my tam jesteśmy zainstalowani w tej spółce, to my jako doradcy... Dostaniemy premię, okej. No. Okej, rozumiem. Teraz rozumiem cały ten... Teraz i koszty rosną i to jest problemem i wyzwaniem, jeżeli chodzi o 2024, żeby przeprowadzić jakąś restrukturyzację, której nie widzimy. Ja mówiłem, że to jest bardzo groźne i to, co widzimy, no to jest cięcie tych akcji marketingowych. Już Gazprom nie jest tam sponsorem wszystkiego, co można w Rosji i inwestycji. Ale zobacz, że na takiej stracie jednak te koszulki na Węgrzech puścił. No ktoś puścił te koszulki. Ja bym na miejscu Gazpromu nie puszczał, bo to jest znowuż jakaś taka polityka. No ale oni lubią się bawić w politykę, może ktoś im kazał, tak? Nierozsądne, po prostu nierozsądne i strata, wyrzucone pieniądze w błoto, tak? Dla mnie, nie? Okej. Bez sensu jakiś tam gest polityczny. Ale może to chodzi o to, żeby jednak te koszulki gdzieś tam w Europie się pojawiały, bo może ten klub będzie grał w jakichś pucharach czy coś. Nie, wiesz co, lepiej jest siedzieć, przemilczeć, robić interesy, spróbować trzymać ten Turkish Stream, niż w ogóle się wychylać w tym momencie, po prostu udawać, że nas nie ma, nie? I cicho być, bo to chodzi o to, żeby przetrwać, tak? Gazprom wszedł w taki trudny okres i wiesz, to też pewnie dla zarządu i dla tej firmy, dla pracowników jest okres, z którym się oni nigdy nie spotkali, nie? Bo oni cały czas na tym sukcesie jechali, nie? Tak. Tak, to nagle ciężko, żeby być prawie że monopolistą w dostarczaniu gazu do Europy i nagle wejść w tryb przetrwania, nie? To są musisz jakieś wejść w tryb przetrwania, nie? Tak, ciąć inwestycje. Nagle ta spółka, ten Gazprom Nieft i ten, który był dobudówką, staje się główną, no bo mamy, zobacz tą zmianę, tak? Wydobycie ropy jest głównym dochodem spółki. Wiesz, za moment mamy tą działalność właśnie finansową, przecież to, co ci powiedziałem, tam 1,5 biliona rubli, no to duża część jest tego Gazprom Banku, nie? No właśnie. No. Tam te, wiesz, pożyczki, niepożyczki, te, wiesz, rozliczania, te spready, wymiana tych rubli, wiesz, i tak dalej, różne szacher-macher, no i wygenerowali tam zysk, tak? Natomiast, no wiesz, budowanie Gazpromu na tym, że będzie firmą finansowo-naftową, no nie wiem, jakoś nie widzę tego. Wiesz, to przekształci się to firma i tyle, no. Nie będzie już gigantem, skarleje może, ale jakoś tam... No tak, musi przetrwać, no i tu może być też problem taki mentalny, tak, właśnie i zarządów, i pracowników, że trochę w innym trybie muszą pracować, ale to nie koniec problemu, bo tak powiedzieliśmy koszty. Natomiast nie powiedzieliśmy o kosztach jeszcze jednych. No to, że to się wydobywa, ten gaz z ziemi, a nie sprzedaje, no to co z nim zrobić? Palić. No właśnie, to jest koszt też, nie? W sensie brak zysku z tego, nie? No brak zysku, nie? No tu jest ten problem transportowy, bo o ile klienci by się znaleźli na świecie, w zależności od ceny, to trzeba ten gaz jakoś przesłać. No i są dwie możliwości przesyłania gazu. Albo go rurociągami przesłać, co albo nie go jest możliwe w tym momencie za bardzo. I przesłać. Jeżeli chodzi o rurociągi, no to w tym momencie mamy jednego, oprócz tej Europy i tej Turcji, no to mamy jednego głównego odbiorcę, to są Chiny. Tak. I tam można powiedzieć, że doszliśmy, w 2024 dojdziemy już do ściany. Już więcej nie da się wysłać niż się wysyła, no bo nawet ta znamionowa, oni tam mogą wysyłać powiedzmy do 30 miliardów metrów sześciennych, tak, w tym momencie ja w to nie wierzę, ale dobra, niech będzie, że wysyłają
powyżej 20, mówią, że osiągną 26. No więcej technicznie już gazociąg nie Więcej rura nie przyjmie. Rura nie przyjmie, tak? Jest za mała, te parametry nie pozwalają, chyba że chcą sobie uszkodzić, nie? I na stałe nie wysyłać i remontować. No i trzeba wybudować następny. No i tak wydawało się, że będą budować. No ale nie będą budować. Robiliśmy te informacje o kosztach, tam było już chyba 150 miliardów dolarów, plus później łapówki to pewnie ze 200. Nie, no tyle łapówki to nie, no tam wiesz. Ale po obu stronach badać. Tak, po obu stronach to tak. Więc to też trzeba wliczyć. No, Chińczycy wydłuża. Decyzja teoretycznie jest, ale praktycznie nie ma. Nie ma decyzji, bo decyzji nie ma, kto ma za to płacić. Moment. Listy zostały podpisane. Ale było zapisane, kto płaci? Bo to jest, my chcemy zjeść razem obiad. List możemy podpisać, że chcemy. No i podpiszemy list, że chcemy je razem zjeść. Ale kto płaci? Kto płaci? No co jeszcze nie jest ustalone. No właśnie. No taki sam problem jest z Turcją, tak? Że oni chcą zarządzać, a płacić mają Rosjanie, a zarządzać Turcy hubem, nie? Tak. No i Rosjanie nie chcą na taki obiad się zgodzić z Turkami. Nie chcą się na taki obiad też zgodzić z Chińczykami, bo Chińczycy mówią, dobra, chcecie budować, to budujcie, my zakontraktujemy nawet, ale w inwestycji nie bierzemy udziału, znaczy my możemy dać swoje firmy chińskie, które wybudują wam, ale musicie im zapłacić. Nie? Tak. Czyli tak jak ty mówisz, Rosja ma zapłacić za ten wspólny obiad. Teraz, żeby tą skalę pokazać, bo jednak te 150 miliardów dolarów to nie jest tak wyjąć z czapki. Wiesz, to nie ma tych za bardzo środków, żeby taką inwestycję pokryć w tym momencie. Ja wiem, że system bankowy rosyjski nie wytrzyma tego, no bo to wiadomo, że to musiałyby być jakieś gwarancje rządowe. Teoretycznie podpiszą gwarancje rządowe, nie? No ale to jest znowu obciążenie niesamowite, fiskalne, nie? Takie dla kraju. Taka inwestycja, prowadząc wojnę. Otworzyć kolejny front sobie taki finansowy, nie? No. Troszeczkę patowa sytuacja dla Gazpromu w tym momencie. No tu na tym kierunku chińskim tak. No, a więc być może jeszcze na kierunku tych rurociągów istnieje możliwość wpięcia Rosji w te rurociągi i wymiana z Azją Centralną. No ale zaraz. To tak jakby przyjść do obiadu z Kazachstanem i z talerza jeść. Czy tam, wiesz, Kirgistanu, czy kogoś. Bo trochę to jest wpakowanie się w ich moce przerobowe, które oni mogą zakontraktować teoretycznie, nie? Tak, znaczy tu problem jest taki, że te kraje są eksporterami w większości gazu i niektóre dużymi, mamy ten Azerbejdżan, Turkmenistan i tak dalej. Natomiast tu chodzi o to, żeby wyrównać, tak, żeby, no bo coś takiego, co z Iranem zaczęto robić, bo Iran też, czyli wysyłka w tym momencie do Iranu ropy naftowej, wysyłka gazu, tak, natomiast Iran też, co daje pewne możliwości, jeżeli chodzi o eksport. Tak, bo z jednej strony trochę wiesz, my bierzemy, ale w drugą stronę wysyłamy, a więc to może być korzystne dla tych krajów Azji Centralnej, bo spłaszcza te niedobory. Bo może być tak, że masz dane miesiące i masz nadwyżkę, a masz jakiś niedobór i Unia taka, no tak jak w Europie, nie? Mamy te że po prostu wykorzystujesz ten czas, gdy ty i tak byś nie wysyłał. Tak. Rozumiem. Tak, nie? I dany kraj ma coś zakontraktowane, to może wysłać ten rosyjski gaz w ramach tego, co ma zakontraktowane i tak dalej, czy zużywa więcej, a ty zużywasz mniej, bo jest u ciebie cieplej, a u nich jest zimniej, nie? No takie różne tutaj rzeczy i na tym można skorzystać, tak? Tylko to jest powiedzmy kilka miliardów metrów sześciennych, tak? No to możemy tam się kłócić, no jak przy dobrych wiatrach 10, a przy takich dobrych a stracili, bo tego jeszcze dzisiaj nie powiedzieliśmy, 150. Tak, no jeżeli chodzi o Europę 150, a więc no tu jest próba teraz jak zrównoważyć te 150, no i Chiny, no to w stosunku do tego co było, no to z 20, Azja Centralna kilka. Ale zaraz, bo Chiny to brały przed
utraceniem rynku europejskiego. Tak, ale ta przepustowość była mniejsza siły Syberii, to Okej. było 10, teraz jest ponad 20. No, jak z Azją Centralną niech będzie 20 miliardów, tak, w tych rurociągach. Nie? No i już nie ma możliwości, jeżeli chodzi o rurociągi. Bo nie ma żadnego mitycznego rurociągu do Indii, bo nigdy nie powstał. Nie ma też do żadnych Pytanie, innych czy krajów. może powstać? Czy geograficznie nie za bardzo? Za dużo krajów, za skomplikowane, bez sensu. Indie mają inne możliwości. Ja nie widzę takiej. Nie widzę, żeby to było sensowne. O, może tak powiem. Okay. Więc wydaje mi się, że wiesz, że jeżeli ma coś powstać, jeżeli w którymś kierunku Rosjanie będą się rozwijać, to w stronę LNG. I takie próby robią, budują tutaj duże zakłady przerobu i skraplania gazu, no ale tu na drodze znowu stoją sankcje i technologia. Czyli Gazprom sam nie dysponował do tej pory możliwościami skraplania z jednej strony i korzystał z tych technologii zachodnich. Teraz teoretycznie ma technologię skraplania, natomiast one nie są, żeby tak powiedzieć, wydajne, po prostu są w stosunku no właśnie do zachodnich chciałem o to zapytać. Bardziej kosztowne, nie? Bo to, że skroplić gaz, to pewnie na każdym uniwersytecie jakimś tam inżynierzy, studenci są w stanie opracować technologię, tylko żeby na koniec się zgadzała kasa. A czy nie jest tak teraz, że Amerykanie korzystają w te 2-3 lata, Amerykanie i inne kraje, które na przykład dysponują możliwością sprzedaży gazu skroplonego, podpisują bardzo dużo kontraktów długoterminowych z różnymi krajami, że Rosja nawet jak sobie ten gaz skropli, to tak za bardzo nie będzie komu wysłać tego wtedy? Kwestia ceny. No okej. Jeżeli rosyjskie LNG, bo to widzimy, tak, ono jest na przykład nawet w Europie tańsze i jest kupowane. No i teraz jest pytanie, bo tak, rosyjskie na przykład Gazprom i Nowatek wysyła to skroplone, no tutaj akurat potentatem jest Nowatek, nie Gazprom, chociaż no jeżeli Gazprom by uruchomił te swoje zakłady, no to właśnie, kiedy uruchomi, tu znowuż sankcje, tak, 2025, 2026, zwiększenie jakoś drastycznie możliwości skraplania, bo tu mówiłem, że są problemy, no i oczywiście nawet wykorzystanie dotychczasowych, tak, czyli Jamału do skraplania, pojawiają się problemy sankcyjne, czyli problemy, jeżeli chodzi o gazowce. I nie mówimy już o tych gazowcach klasy arktycznej, które Nowatek potrzebuje, ale w przypadku Gazpromu często zwykłe gazowce, oni nie mają gdzie kupić tych gazowców. No okej, czyli mamy teraz tak problem. Najpierw firma nawet z Singapuru, która dostarczała takie gazowce, dostała prikaz, że nie może już dostarczać Rosjanom i prawdopodobnie się do tego zastosuje, bo za dużego wyboru nie mają. Koreańczycy nie chcą, a Rosjanie nie potrafią budować tych gazowców. Tak? No, może oczywiście tam zaczną, ale tam oczywiście są problemy z napędami, z innymi rzeczami, znowu przychodzą sankcje. Rosjanie nigdy nie byli tutaj potęgą, jeżeli chodzi o budowę tego typu tankowców czy gazowców. Okay. A to nie jest tak jak w przypadku ropy naftowej, że można sobie kupić tanie, stare, greckie. Rozumiem. Bo przy tym boomie LNG teraz wszyscy potrzebują tych gazowców. Nikt ci nie sprzeda starych gazowców. Jeżeli działają, bo potrzebujesz. Tak, bo większość po prostu działa, a takie, które są wycofane, to teoretycznie nie ma. A nowe schodzą na pniu. No bo potrzebują Amerykanie, potrzebuje Katar, potrzebuje Afryka teraz będzie potrzebować. Masz, wiesz, pełno chętnych na te gazowce i tu Rosja musi się ustawić w kolejce, a mając jeszcze na uszyi sankcje, no to ma problem, bo taka firma... Po co mają wstawiać i narażać się na wtórne, skoro może sprzedać? Tak, skoro mogą sprzedać, no dla jakiegoś znikomego zysku, a ryzyko jest duże, jeszcze dostaną jakiegoś bana i się zrobi problem, a po co, jak są zakontraktowani do przodu na kilka lat, no to... Właśnie, to o to chciałem Ciebie też zapytać.
Bo rozumiem, że kupić statku gazowca to nie wchodzisz do sklepu z gazowcami i nie bierzesz spółki, tylko zazwyczaj się to buduje ileś miesięcy, lat, tak? Jeżeli dobrze rozumiem. No i Rosjanie nie potrzebowali składać zamówień wcześniej, bo byli pewni, że to, co wyprodukują, to raczej ten gaz, Nie, oni który mieli wyprodukują. zamówione. Okej. Na przykład w stoczniach koreańskich i japońskich. Aha, no to też fajnie, czyli nie zamawiali nigdzie Ale nie indziej. dostarczono im. Mhm. Nawet wiesz co, w kilku Koreańczycy część, bo dostali sankcje i powiedzieli, że oni nie mogą, a Japończycy, którzy tam nie dostali sankcji, powiedzieli, że mają problemy, jeżeli chodzi o siłę roboczą i nie mogą skończyć. Taki japoński strajk. Dobry pomysł. To teraz tak, podsumowując troszeczkę. To były wspólne inwestycje, bo to też wiesz, chodziło o to, że wiesz, Japończycy mają te udziały i to chodziło o ten Sachalin i tak dalej i nie tylko. No dobrze, problem. Ja bym chciał podsumować i zadać ci pytanie takie. 7 miliardów dolarów strat prawie w tym roku, 5 kwartałów z rzędu ze stratą, utracony ten rynek europejski, można powiedzieć, że prawie cały, no tam pozostały te kraje, ale to za chwilę może być problem. Próba przejścia na gaz skroplony, wciąż kuleje technologia, a nawet jak przejdą problem technologiczny i będzie im się to bilansować ekonomicznie, to wciąż jest problem z gazowcami. Czy te problemy... Jeszcze jest jeden problem. Problem struktury Gazpromu. Bo chodzi o to, miałeś do tej pory 2 złote jajka albo jedno bardziej złote i teraz zostałeś z jednym jajkiem. Więc jesteś takim trochę, jeżeli chodzi o spółkę, taki niepełnosprawny, jest trochę ten Gazprom niepełnosprawny, jednojajkowy. To jedno jajko to jest wydobycie ropy naftowej i rafinacja. Rafinacja nie opłaca się, a więc widzimy już w kwietniu, już mamy pierwsze dane, ja mówiłem o tym też wczoraj, że Rosja wysyła rekordowe ilości surowej ropy, oczywiście z rabatami do Indii, jak żeby inaczej. Nawet w price capie, co niektóre poszły. I teraz to, co do tej pory było takim dużym plusem Gazpromu, czyli ta działalność gazowa, która przynosiła duże dochody, staje się ciężarem, dlatego że na tej działalności gazowej ona przynosi stratę. I oni muszą to zrobić restrukturyzację. No tam masz tysiące ludzi zatrudnionych, rozumiesz, tak? Masz biura. Dziesiątki tysięcy chyba nawet. Co? Dziesiątki tysięcy. No dziesiątki, tak, tam chyba pod 100 to podchodzi, nie? No i teraz... ale nie mogą przetrzymać, nie mogą zrobić tak, że te wszystkie... No właśnie próbują przetrzymać. W stanie wytrzymać 5 lat. Oni próbują przetrzymać, mając nadzieję, że się coś zmieni geopolitycznie, tylko to jest błędne założenie w mojej ocenie. I próbują, żeby przetrzymać, co musisz zrobić? No zaczynasz ściąć inwestycje i na tym ucierpi w przyszłości ta branża, ta gałąź naftowa. Czyli sobie zaczynasz to jedno jajko, które masz, trochę tak wiesz, uszkadzać coraz bardziej na te przyszłe lata, nie? Ale to tak samo robią ze swoim budżetem, z całą ekonomią. To ogólnie tak teraz jest po rosyjsku. Przeciągamy, żeby mieć za 2 lata większy problem, ale żeby teraz przetrwać i to takie... Żeby nie zwalniać, bo teraz trzeba by po prostu zacząć zwalniać ludzi, robić dużą restrukturyzację, bo to moim zdaniem wcześniej czy później nastąpi. No chyba, że rząd na przykład powie, że pokrywa tą stratę, nie? Albo w połowie, nie? No okej. Bo tu też można grozić, nie? Zobaczymy jaką strategię. Na ten moment wydaje się, że bardziej chcą pozyskać pieniądze od rządu, tylko rząd, który prowadzi specjalną operację, raczej nie będzie chętny dotować Gazprom.
Wiesz, na co oni liczą? No liczą na przykład na jakieś ulgi, zwolnienia, jeżeli chodzi o podatek od kopalin, o to, tamto, bo takie rzeczy właśnie, rząd robi. Ja chciałem się ciebie zapytać, no ale jak? No przecież... Bo do tej pory przykręcali i oni chcą powiedzieć, dobra, przykręcaliście nam śrubę, my tutaj sponsorowaliśmy tą specjalną operację, no ale teraz my jesteśmy w potrzebie, pomóżcie. I zwolnijcie nas na przykład z podatku i teraz na rok. Kreml ma wybór dwojaki. Albo powiedzieć radźcie sobie i ewentualnie to padnie na pysk. Za 2 lata, tak. I wtedy nie będzie już żadnych podatków z kopalin, bo nie będzie jeszcze tak, i taki szantaż. No. Albo teraz będzie dotował, ale to musi zabrać z innych gałęzi gospodarki. Najprawdopodobniej, no bo przecież... tam się czepiasz, tam Narodowy Fundusz, wiesz, jest bez dna, nie? No nie, to znaczy bez dna, bo przewiercili się. No bo już nie ma dna. się już przewiercili. Tak. Teraz szukają głębiej. Rozumiesz, oni dostali, zauważ, w tym roku Gazprom zaszantażował rząd i dostali z Narodowego Funduszu właśnie 1 bilion rubli. Tak, na dokończenie tej inwestycji LNG to chyba było, tak? Tak, LNG, która kosztowała tam 50 już 5 bilionów, czyli jakby nie dokończyli, to by było, wiesz... 50 miliardów dolarów straty wtedy wyrzuconych w kosmos. Bo to jest jeszcze jeden element, o którym nie mówimy. My tu mówimy taka strata, ale dopóki projekt trwa, to tej straty nie ma. Ale jak się projekt okaże nierentowny i trzeba będzie zrobić odpis, to dopiero wyjdą jaja, tak? No nie, taki odpis, to jest, wiesz, makabra, tak. No tak. To jest dziura budżetowa, jak kraje potrafią mieć, nie? 50 miliardów. No tak. No wiesz, oczywiście to nie wpłynie jakoś tam na cash flow, no ale to tak jak ten Nord Stream, tak, który, wiesz, ci co budowali, zakładali, że on się zwróci tam po kilku latach, a on się nie zwróci. No i to też jest problemem. No ogólnie problemy... Myślisz, że w mniejszej skali jest dużo takich, bo wiesz, my mówimy o dużych, wiesz, rurociąg pod całym Bałtykiem, ale może jest jakaś stacja, nie wiem, laboratoryjna do badania czegoś, zaczęto budować i teraz ją po prostu ucinają i tam tu $1 milion, tam $1 milion, tu kupują jakieś wozy nowe, coś tam, nie remontują tego, to stoi. Wiesz, że takich mikrokosztów, które w tym momencie, wiesz, było zakładane, że one się będą w jakiś sposób zwracać i przynosić dochód firmie, a w tym momencie one gdzieś tam porozrzucane setkami, wiesz, takie drobne, tu po $500,000, no, tu milion. Tak, ale to pewnie nawet wyjdzie tak z przypadku, tak, te oszczędności, na zasadzie nie ma kasy, to nie damy, radźcie sobie tam sami w terenie, ale jeszcze to nie koniec problemów. Bo jeszcze Putin zarządził gazyfikację Rosjan, za którą musi zapłacić Gazprom, no tak. I to jest, ty pamiętasz te szacunki? Ile to miało być? Bo to też jakoś... Nie, bo to nie jest realizowane i to moim zdaniem po prostu nie będzie realizowane i będzie martwe takie. Coś tam będą... Ale myślisz, że koszt, ale tak wiesz, tak typowo papierowo wyższe niż siła Syberii 2? Myślisz? Nie, wyższe to nie. Natomiast to są następne biliony, które musieliby wysłupać, skąd mają wysłupać na tą gazyfikację, nie? No bo to trzeba kłaść te gazociągi. Są tam, wiesz, te programy, ale one są dla tej ludności na te ostatnie mile, czyli żeby ci tam, a jeszcze trzeba doprowadzić do tej miejscowości, a tu nie chodzi o ten ostatni kilometr, nie? Od stacji, tylko trzeba do stacji. Najpierw stację trzeba wybudować w ogóle, tak, rozdzielnie i tak dalej, nie? To olbrzymie nakłady, moim zdaniem. Tu problemem jest po prostu obszarowość Rosji, tak? No, jeżeli oni są, wiesz, tam Jakucję, Kamczatka, jeszcze w takie regiony, to tak bezsensowne, tak? Łatwiej by było tych ludzi poprzenosić. No, podejrzewam, nie? No, pobudować mieszkania i chyba taniej by wyszło. Tak, a więc wyzwania przed Gazpromem duże. Rozwiązaniem byłaby restrukturyzacja i postawienie na branżę naftową, przeczekanie sytuacji, aż ona się poprawi w Europie i postawienie na LNG.
oni postawili na LNG, natomiast muszą przeczekać, aż sytuacja geopolityczna się poprawi i zostaną poluzowane przynajmniej sankcje, żeby chociaż gazowce mieli, tak, no bo bez większej ilości gazowców to fizycznie będzie po prostu nawet do tej Europy trudno sprzedawać więcej. Tak. Czyli ten rok na pewno gorzej. A jeszcze jest zagrożenie, bo do 2027, jeszcze o tym nie powiedzieliśmy, Europa chce zrezygnować maksymalny okres z rosyjskiego gazu, w tym LNG. No była próba, żeby w tym roku, bo takie były zapowiedzi, że być może w 2014 się pojawi zakaz LNG i to nadal wisi na Rosjanach. I tu Amerykanie będą na pewno wspierać tą inicjatywę, żeby wypchnąć Rosjan, jeżeli chodzi o LNG z Europy. No i to moim zdaniem, jak nie w tym roku, to w przyszłym roku jest bardzo prawdopodobne. No i wtedy zostaje to LNG. Jeszcze jest problem taki, no bo teraz taki jak z ropą, trzeba będzie z tych północnych, no weź sobie to transportu teraz znowuż do Indii i do Chin. Jak mus, to mus, no co? No wiesz, mają to się ekonomicznie może znowuż mają za małą przepustowość, nie? A jeszcze Hindusi powiedzą 20% offu i... Bo dlaczego nie mają powiedzieć, jak już nie masz komu tego sprzedać? No. Bo co, wiesz, w Afryce ten gaz to tak mało perspektywiczny, nie? W sumie. Azja... Jak Afryka stoi gazem? No. Poza tym odpada ogrzewanie. Więc nie, z klientów tak naprawdę realnie na te najbliższe 2-3 lata, no jeżeli się coś nie zmieni, na przykład ktoś się nie przewróci na mydle na Kremlu, no to zostaje tylko Azja. I Azja i to jeszcze taka niepełna, bo do tej pory dobrymi klientami była Korea, właśnie Japonia, a to się zaczęło kruszyć, a więc zostają Indie, Chiny. Mało mówiliśmy, powiem Ci, a to są duże populacje. Skąd teraz Japonia i Korea bierze? Chiny. Z Chin bierze gaz? Nie, mówię, że Chiny są takim najbardziej perspektywicznym. Nie, chodzi mi o to, że Rosjanie wcześniej sprzedawali do Korei i do Japonii, teraz Amerykanie zastąpili ich? Australia, Stany Zjednoczone, też Zatoka Perska nawet wchodzi. Okej. No i jeżeli tam są podpisane długoterminowe kontrakty... Pamiętaj, że Australia jest dużym takim... Okej. No bo jeżeli tam są podpisane długoterminowe kontrakty na dekadę lub dwie, tak jak mamy i to trochę jest takie, wiesz, też naczynia połączone, na przykład rosyjski gaz trochę zaczyna wypierać ten australijski, bo Chiny biorą z Australii i zmniejszyły, a zwiększyły troszkę z Rosji, no to Australijczycy do Japonii, do Korei, nie? Tutaj wiesz, masz takie... Okej, ale to... Dla Australii to jest dywersyfikacja klientów, bo masz ich kilku. A dla Rosji to jest znowu zawężenie do jednego, nie? A ten jeden... Najbardziej perspektywiczne są moim zdaniem Chiny, bo Chiny cały czas będą potrzebować. Przydałby się rurociąg, wtedy by było taniej. No a z tym LNG, no to kupa zabawy, kupa problemów i nawet jeżeli Chiny by zakontraktowały, no to może być problem właśnie z dostawą tego. A nie jest tak, że LNG jest takim teraz surowcem, takim produktem, że on jest niezwykle podatny na konkurencyjność, bo jeżeli masz te, wiesz, gazoporty, które ci odbierają, to mogą przyjąć ci z każdego kraju, raz z tego, raz z tego. Tak, i jeszcze widzimy, że wiesz, Europa buduje bardzo dużą ilość gazoportów i będzie budować w najbliższych latach. Bo wiesz, masz rurę, to możesz zakręcić rurę, odkręcić rurę, ty rozdajesz karty. Ale jeżeli masz gazoport i wchodzisz na rynek, gdzie wszyscy te LNG sprzedają, no jak masz kilku graczy, no to możesz sobie wybierać, tak. No i to jest właśnie ta przewaga w stosunku do rury, tak, która jest z Rosji, która podlega tym politycznym naciskom, nie? Rura niestety nie jest tutaj konkurencyjna. Zawsze dostarczanie rurociągiem będzie tańsze, natomiast już teraz mamy taką sytuację, że to LNG po prostu jest bardziej konkurencyjne. Już ta przewaga, że tani rosyjski gaz, no to, że tak powiem, jest przeszłość. Za moment będziesz miał tani właśnie gaz LNG z Afryki, ze Stanów i tak dalej. Szczególnie jeżeli by się okazało, że Trump by wygrał, to myślę, że Stany Zjednoczone jeszcze bardziej by weszły na ten rynek, bo byłyby odmrożone te projekty, to też jest zagrożeniem oczywiście dla Gazpromu,
wybory w Stanach Zjednoczonych, bo moim zdaniem niezależnie kto wygra, to projekty te powiedzmy z Pensylwanii, z Luizjany, przepraszam, i z innych tych terenów Zatoki zostaną odmrożone, bo jeżeli Trump wygra, to dosyć szybko się stanie, jeżeli Biden wygra, to stanie się dopiero za jakiś czas, no bo on nie wytrzyma nacisku tutaj tak dużego lobby, natomiast do wyborów będzie pewnie trzymał, żeby się podlizać tej stronie ekologicznej, tak. No bo żeby ich nie zirytować, bo oni jeszcze nie pójdą na wybory w ostatnim momencie i to może być ten 1-2%, tak, nie warto ryzykować. A i tak się to wcześniej czy później z powrotem odmrozi. To znaczy, to jest w interesie Stanów. Nie warto ryzykować, to jest chyba dobre zdanie, żeby podsumować ten odcinek, bo tak naprawdę Putin zaryzykował i zablefował tym szantażem gazowym Europę i koniec końców z tego, co omówiliśmy dzisiaj, wychodzi na to, że Gazprom już nigdy w przyszłości nie będzie w stanie szantażować Europy właśnie typu rura, zakręcę, odkręcę, nie może tworzyć tych nacisków politycznych. W tym momencie to się zmienia diametralnie i traci tą możliwość, a nigdzie na świecie w tym momencie nie ma możliwości takiego szantażu. No takie widzisz, no ten szantaż to jest dobry przykład, że on się zakończył taką totalną klapą. Pomimo, że jak my mówiliśmy, tak, nie wiem czy pamiętasz, to jeszcze chyba nawet przed tym jak zaczynaliśmy nagrywać, że to będzie klapa i to jest zły kierunek, wielu ekspertów to wskazywało tych branżowych, że Gazprom idzie bardzo i to jest bardzo ryzykowne co robi, te rozliczanie za ruble wtedy, jeszcze przed wybuchem Nord Streamu i tak dalej, tak dalej. Tak. No i doszło do tego, w sumie nie faktycznie, bo my nie nagrywaliśmy, jeszcze nie było Kremlinki, i doszło do tego, że no ten czarny scenariusz się spełnił, na razie spełnia się dla Gazpromu z bardzo kiepskimi perspektywami, no bo jeżeli chodzi o te perspektywy, tak powiedziałem, no to Chiny jako odbiorca de facto. Ale Chiny nie chcą się uzależniać od Rosji rurą. Rosji technologicznie, jeżeli chodzi o transport i skraplanie gazu. No takie. Tak. Czy Chiny nie chcą? Chiny się dywersyfikują, tak. A więc no właśnie mówię, że one mają nawet zapisane, że 30% maksymalnie z jakiegoś kraju, że to tam. No ale to jeszcze dużo jest, tak, jeszcze trochę mają, że mogą jeszcze tak. Dobra, myślę, że chodzi o LNG. Mamy wszystko. Dajcie znać w komentarzu, co o tym sądzicie. A my zapraszamy w kolejne dni na nasze materiały. Pamiętajcie o subskrybowaniu, lajkowaniu i komentarzach, jeżeli będą działały, bo mamy znowu informację, że znowu są problemy. Komentarze działają pod filmami, pod live'ami nie działają, chyba że live się zakończy. Tak godzinę mniej więcej po zakończeniu live'a komentarze są włączane, jakaś kolejna awaria YouTube'a. Nie mamy na to wpływu. Trzymajcie się. Cześć. Trzymajcie się, cześć.